Także widać... Inny głos miałem, co? Czekaj, muszę się... Kurde, tu powinien być stolik jakiś. Powinienem mieć jak ci mówcy tacy. Nie, zaraz pójdę do auta. Cześć, z tej strony Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować chyba jedne z moich ulubionych wędzisk Prestona, które używam wiosną, zimą i jesienią, czyli serię Supera X Super Light. Wspomniałem, że używam te wędki w chłodnych porach roku, natomiast chyba muszę sprecyzować to określenie. Używałem poprzedniej wersji Supera SL. Następcą tej wersji jest Supera X Super Light. Tak jak sama nazwa wskazuje, Super Light to są wędziska, które są przeznaczone do łowienia, gdy ryby słabo żerują, trzeba zastosować cieńszy przypon, mniejszy haczyk, bardziej delikatnie, subtelnie trzeba podejść do wędkowania, więc wtedy właśnie wędziska z serii Super Light wchodzą do gry. Wersja Super Light bazuje na ogromnym sukcesie wędzisk z serii Supera X. To jest opcja dla tych wędkarzy, którzy preferują wędki o miękkiej akcji. Blanki wszystkich wędzisk z tej serii wykorzystują technologię z oplotem X. Mają wyjątkowo małą średnicę i są doskonale wyważone, co sprawia, że łowienie nimi jest czystą przyjemnością. Wszystkie wędziska z tej serii wyróżniają się miękką, progresywną akcją, taką idealną do połowu mniejszych ryb lub do zastosowania w sytuacjach, w których wymagany jest cieńszy przypon czy mniejszy haczyk. Nadają się do użytku zarówno z plecionką, jak i żyłką, dzięki czemu sprawdzą się praktycznie na każdym łowisku. Wszystkie wędziska z tej kolekcji są wyposażone w szczytówki o małej zbieżności, które zapewniają wyjątkowo dobrą sygnalizację brań, nawet w niesprzyjających warunkach. Uzupełnieniem serii federowej tych wędzisk Super Light jest 12-stopowa odległościówka, idealna do połowu leszcza, a także karpi oraz karasi w chłodnych porach roku na łowiskach komercyjnych. Chociaż według mnie nie tylko. Supera X Super Light o długości 3 metrów. To jest najkrótszy model w serii. Wędzisko przeznaczone jest do łowienia maksymalnie na dystansie do 30 metrów. Świetnie sprawdzi się zarówno na łowiskach naturalnych, jak i komercyjnych. Jest idealne do połowu mniejszych ryb z bliskiej odległości. Można je wykorzystać na komercji w chłodnych porach roku, gdy trzeba zastosować wędzisko o głębokim ugięciu. Supera X Super Light 3,35. Wędzisko zaprojektowane do zarzucania zestawu na odległość do 40 metrów. Idealne do połowu leszczy, krąpi oraz płoci. Wyróżnia się blankiem o pięknym, progresywnym ugięciu i doskonale amortyzuje wszystkie szarpnięcia, zapobiegając zerwaniu przyponu i wypięciu ryby. Supera X Super Light 3,65. To w odróżnieniu od poprzednich modeli to jest wędzisko trzyelementowe, to jest ulubiony model Lee Kerego, najbardziej wszechstronne wędzisko w tej serii, które ma wiele zastosowań. Wędziskiem tym można spokojnie i celnie zarzucać zestaw na ponad 40 metrów. Wyróżnia się piękną, miękką akcją, a jednocześnie ma wystarczająco dużo mocy, aby z łatwością zarzucić koszyczek czy wyholować dużą rybę. Odległościówka Supera X Super Light o długości 3,65. To jest wędzisko stworzone z myślą o łowieniu na komercji białorybu, a także karpi oraz karasi w miesiącach zimowych, gdzie ryby nie walczą już tak zaciekle. Charakteryzuje się doskonałą akcją, umożliwiającą zastosowanie bardzo cienkich przyponów, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest idealne do zacinania delikatnych brań i zarzucania zestawu z lekkim waglerem. Wędziskiem, które ja najczęściej stosuję z tej serii, czy będę stosował, no bo korzystałem z poprzednich wędzisk Supera SL, to jest wędzisko Supera X Super Light o długości 10 stóp, czyli najkrótszy model. Najczęściej łowię na kanale żerańskim, więc tam to wędzisko, mam wrażenie, że ono jest skrojone na miarę do łowienia właśnie na kanale żerańskim, gdy trzeba zarzucać zestaw powiedzmy do 30 metra. Ja najczęściej stosuję to wędzisko nawet na krótsze dystanse. Jest bardzo krótkie, ale nie za krótkie. Jest bardzo poręczne zarówno do zarzucania zestawu, jak i do holowania ryby. Dzięki temu, że ma długość zaledwie 3 metry,
można bardzo blisko scholować rybę, nie trzeba wykorzystywać bardzo długiego podbieraka. Taką dodatkową zaletą tej niewielkiej długości tego wędziska jest to, że często na kanale żerańskim stanowiska są umieszczone gdzieś tam pod zwisającymi gałęziami. Te gałęzie gdzieś tam znajdują się z tyłu, czy jakieś krzaki, czy wał jest za plecami, więc takim wędziskiem 3-metrowym bardzo wygodnie się operuje, powiedzmy, w takich ciasnych, wąskich i niskich stanowiskach. Taka niepodlegająca dyskusji zaleta to jest jego akcja, zarówno rzutowa, która pozwala celnie zarzucać zestaw na wybraną odległość, powiedzmy do tego 25 czy 30 metra, ale szczególnie akcja po zacięciu ryby, gdy wędzisko ma piękne, progresywne ugięcie. Im mocniej ryba zaczyna walczyć, odjeżdżać, tym mocniej to wędzisko się ugina, dzięki czemu bardzo dobrze amortyzuje takie nagłe jakieś zrywy ryby. Wędzisko 11-stopowe, czyli o 30 cm dłuższe, stosuję dużo rzadziej, natomiast wykorzystuję je tam, gdzie trzeba zarzucić zestaw, powiedzmy do 35 metra. Wtedy mam pewność, że po zacięciu ryby i zastosowaniu bardzo delikatnego zestawu z cienką żyłką czy z małym haczykiem mam szansę na wyholowanie tej ryby. Z wędziskiem 12-stopowym jeszcze nie mam takich wielkich doświadczeń, bo łowiłem nim zaledwie kilka razy, ale to jest kij, który na pewno się sprawdzi, gdy trzeba zarzucić zestaw na 40 metrów. Zależy nam na tym, żeby była dobra sygnalizacja brań. Bardzo ważne jest to, żeby wędzisko miało bardzo takie mocne, pełne ugięcie, które dobrze amortyzuje zrywy ryby, więc wyobrażam sobie, że na jakichś łowiskach bardziej otwartych niż kanał żerański, czyli jakieś jezioro, zbiornik, gdzie trzeba zarzucić zestaw dalej od brzegu, czy jakieś porty, no to wędzisko będzie właśnie bardzo wygodne do łowienia i bardzo pewnie będzie można nim holować ryby przy zastosowaniu delikatnego zestawu. I myślę, że dużą zaletą tego wędziska jest to, że jest trzyelementowe. Wielu wędkarzy, jak słyszy, że wędzisko o długości 3,65 jest trzyelementowe, tak jakby od razu je skreśla. I nawet niedawno rozmawiałem z jakimś wędkarzem, który twierdził, że wędzisko o długości 3,65 dwuelementowe ma dużo lepsze ugięcie niż wędzisko trzyelementowe, no bo na łączeniach to wędzisko jest przesztywnione. Ja się nie zgodzę z czymś takim. Kiedyś rzeczywiście tak myślałem, natomiast do czasu, gdy zacząłem sam używać takiego wędziska, to gdzieś tam powtarzałem takie jakieś teorie, które ktoś kiedyś powiedział. Być może jest rzeczywiście jakaś tam różnica, natomiast w wypadku wędzisk z serii Super AX Super Light, no dla mnie ta różnica jest niezauważalna. Jakbyście spojrzeli na ugięcie podczas holu, a szczególnie na ugięcie tego wędziska w czasie zarzucania, to widać, że tam nie ma na tym wędzisku żadnych przesztywnień. To przejście na łączeniu jest bardzo płynne, więc inżynierowie czy osoby, które projektowały te wędziska, spisały się na medal, no bo naprawdę one działają bardzo dobrze, a to, że one mają piękną rzutową akcję czy ugięcie podczas holu, to jest jedna sprawa, ale dla mnie nie mniej istotne jest to, że nie są długie w czasie transportu. Dla mnie długość transportowa wędziska jest bardzo ważna. Ja mam pokrowce o długości 175 cm i nie zamierzam mieć dłuższych, bo uważam, że wędziska, które mają po złożeniu więcej jak te 175 cm, po prostu są dla mnie niewygodne do przewożenia. Być może jakbym miał, nie wiem, wielkiego busa, to bym się tym nie martwił. Natomiast myślę, że większość wędkarzy też patrzy na to, żeby sprzęt, który przewozimy, nie był jakiś tam nadmiernie duży. Więc ta długość transportowa trzyelementowego wędziska, które po złożeniu jest tej długości, mnie pasuje. Jeśli chodzi o odległościówkę o długości 3,65, no to tak jak inżynierowie zaprojektowali ją do łowienia białorybu, czy do łowienia karpi, karasi, linów na łowiskach komercyjnych w chłodniejszych miesiącach, oczywiście tam to wędzisko się sprawdzi świetnie i wędkarze, którzy je zastosują, będą mieć z tego wędkowania wielką frajdę. Natomiast ja, biorąc tą wędkę do Polski, na polskie łowiska, no myślę, że wykorzystałbym je do łowienia lekkim waglerem, na przykład na kanałach, czy na jakichś jeziorkach, gdzie nie trzeba tego zestawu zarzucać bardzo daleko i przydaje się właśnie krótsze wędzisko, którym łatwiej się operuje, ograniczać nas może, tak jak wcześniej wspomniałem odnośnie federów, to co rośnie nad naszymi głowami, czy gdzieś tam za nami jakieś krzaki, więc krótszą odległościówką wygodniej można zarzucić zestaw, gdy nie trzeba tego zestawu zarzucać na bardzo dużą odległość, a przez to, że to jest wędzisko typu Super Light, po zacięciu ryby delikatnym zestawem mamy wielką frajdę z holu.
Jeśli łowicie w zimnych miesiącach, stosujecie cienkie przypony, małe haczyki, na pewno wędziska Super Light pomogą Wam być bardziej skutecznym, jeśli chodzi o zacięcia i holowanie ryb, żeby te ryby doholować do podbieraka i później móc zaprezentować do zdjęcia. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy wyruszę ze swoimi 10-stopowymi wędziskami na kanał żerański. Także bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie. No spisali się na medal i na pewno lepiej ode mnie. Ty.